Dobry wieczór. Bohaterstwo Żydów, którzy nie walczyli, którzy nie brali udziału w partyzantce, albo nie buntowali się w gettach, najczęściej nam umyka z pola widzenia i nie jest obchodzone słowami, nie jest czczone słowami ani pomnikami. Nie przyciąga publicznej uwagi. A przecież samo przetrwanie w czasach ludobójstwa wymagało heroicznego wysiłku. 19 kwietnia, upamiętniając powstanie w getcie warszawskim, mówi się często o bojownikach, że walczyli o godność, że umierali z honorem, a przecież ci wszyscy ludzie, którzy usiłowali po prostu przetrwać, też mieli honor i też mieli godność i robili to, co było dla nich możliwe i w warunkach szalenie ograniczonej wolności. I ich wolność wyboru była ograniczona właśnie do rozmaitych sposobów walki o życie i o przetrwanie. I o tych ludziach, o tych cywilach, którzy walczyli tak, jak to było dla nich możliwe, chciałabym przypomnieć przy okazji tej 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim i przy okazji naszej wystawy, która jest otwarta już w Muzeum Polin, która jest poświęcona właśnie ludności cywilnej. Znany amerykański psychiatra Emanuel Tanay, który sam przeżył w okolicach Krakowa, pochodził z Wilna, przeżył w okolicach Krakowa, a potem udało mu się z siostrą i z matką uciec na Słowację i na Węgry. Wydostał się z okupowanej Polski. Po wojnie został znanym psychiatrą w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, cytuję, że zbiorowe samobójstwo, powstanie w getcie warszawskim, które jest najbardziej czczonym wydarzeniem Holokaustu, przysłania zaradną kreatywność pozostania przy życiu w gettach, usiłowanie przystosowania się dla przetrzymania obozów i odwagę ukrywania się na aryjskich papierach. Koniec cytatu. I właśnie chciałabym o tej zaradnej kreatywności tych ludzi, którzy chcieli przetrwać, opowiedzieć dzisiaj kilka słów. Przede wszystkim ludność cywilna w getcie warszawskim, która zostaje po wysiedleniu. 50 000 ludzi, masa ludzi, naprawdę ogrom. To jest tyle, co współcześnie średnie miasto w Polsce, takie na przykład jak Sieradz liczy. I kilkuset, nie więcej niż 1000 bojowców, którzy mają broń i mogą walczyć w bardziej przyjęty czy w bardziej uznany sposób, właśnie z bronią w ręku. A ci, którzy nie mają broni, szykują bunkry i decydują się stawiać opór cywilny, decydują, że już nie będą schodzić, że nie będą posłuszni, że nie będą zgadzać się na los, który Niemcy im przeznaczyli, że nie będą już schodzić na wołanie Niemców, żeby wychodzili z mieszkań i szli na Umschlagplatz, skąd zostaną wysłani do obozów. Wszyscy już wiedzą na jesieni 1942 roku w Warszawie, czym jest Treblinka i co oznacza wywózka do tak zwanej pracy na wschodzie. I cywile postanawiają, że będą stawiać opór. To znaczy, że nie będą już słuchać tego, nie będą już robić tego, co Niemcy im każą robić. Od jesieni 1942 roku właściwie spontanicznie, a potem coraz bardziej powszechnie ludność cywilna zaczyna budować bunkry, kryjówki, skrytki. To już nie są takie prowizoryczne skrytki, które powstawały często w czasie akcji wysiedleńczej, że chowano się za szafą albo jakiś pokój zastawiano i tam się ukrywano albo schodzono do piwnicy. Teraz to naprawdę z niezwykłą pomysłowością i pracą inżynierów i techników, z ogromnymi zdolnościami, z nakładem czasu, siły i pieniędzy buduje się w getcie schrony i skrytki. Simcha Binem Motyl, który
przeżył wojnę i napisał, po koniec okupacji pisał swoje wspomnienia w ukryciu paryskiej stronie, opisywał takie bunkry, które widział w getcie na początku 1943 roku. O jednym z nich pisał tak, cytuję: Był tak zamaskowany, że chociaż mieścił się w tej samej sieni, gdzie mieszkaliśmy od 4 miesięcy, to nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. Była to piwnica pod mieszkaniem, pogłębiona i poszerzona, oczywiście bez okien i żadnego otworu na zewnątrz. Było tam światło elektryczne, zaciągnięte od pionu, woda poprowadzona specjalnymi rurami, dół klozetowy. Po bokach ustawiono ławki, 2 łóżka i inne niezbędne urządzenia. Każdy miał przy sobie jakieś toboły pościeli i żywności. Nie był to schron przewidziany na dłuższą metę, ale na przejściowy okres akcji, podczas gdy były schrony przewidziane na pobyt 6-miesięczny, a nawet dłużej. Koniec cytatu. I właśnie dlaczego na okres 6-miesięczny? Dlatego, że w lutym 1943 roku Niemcy przegrali bitwę pod Stalingradem i losy wojny zaczęły się odwracać. I ludzie w Warszawie myśleli, że wystarczy przeczekać, że wystarczy poczekać kilka miesięcy. Były to dosyć optymistyczne, jak się okazało, założenia, ale obliczali sobie, że w ciągu kilku miesięcy front zbliży się do Warszawy. I przyjęli taką taktykę, która się wydawała, jeżeli się przyjmie to założenie, logiczna, prawda? To znaczy, że jeżeli zgromadzą wystarczająco dużo zapasów, jeżeli będą mieli dostęp do wody, to przetrwają po prostu w tych bunkrach kilka miesięcy i doczekają wyzwolenia. I takich schronów było wiele. Były one budowane w ten sposób, że mieszkańcy jakiegoś domu chętni do budowy danego schronu składali się po prostu. Ci, co mogli, to dawali pieniądze, ci, co nie mieli pieniędzy, to dawali wkład pracy albo w inny sposób się do tego schronu dokładali i budowano przeważnie nocami, wykopywano pod piwnicami ziemię, gromadzono żywność, głównie suchary, zboże, ziarno, mąkę. Przygotowywano rzeczywiście na długie miesiące sporo zapasów, tak żeby można było w tych schronach przetrwać. Ile tych schronów było w getcie? Trudno powiedzieć. Generał Sztrop w swoim raporcie zapisał, że w okresie od 20 kwietnia do 16 maja wykrył i zniszczył na terenie getta 631 bunkrów. Wiadomo, że Żydzi mieszkali wówczas w około ponad 420 domach w getcie, bo to było już getto szczątkowe. Ono było oczywiście zmniejszone w stosunku do wcześniejszego wymiaru. I jeżeli w tych 420 domach było ponad 600 bunkrów, to pokazuje, jak to było powszechne i że właściwie w każdym domu był co najmniej jeden albo i 2 bunkry. Z tym, że oczywiście nie wiadomo, co generał Sztrop liczył za bunkry. Być może chodziło mu też o piwnice, w których albo były też przecież skrytki, nie tylko, ludzie nie wiedzieli, że Niemcy będą podpalać, skrytki były budowane nie tylko pod ziemią, ale również nad ziemią i na przykład w ten sposób, że odcinano cały pion w jakimś budynku, na przykład wszystkie ostatnie pokoje, amfilady w jakimś budynku zamurowywano na wszystkich piętrach i wejście było zrobione od góry albo z boku, albo w jakiś inny pomysłowy sposób. I w ten sposób budowano też schrony. Te schrony nadziemne niestety się okazały najbardziej, w pierwszej kolejności jakby się okazały nietrwałe, ale takie też były. Więc myślę, że można przyjąć założenie, że w każdym domu był co najmniej jeden schron. Nie wszyscy oczywiście szykowali schrony. Żydowska organizacja bojowa, jak wiadomo, nie przygotowywała dla siebie schronów i
Wiemy z relacji Cukiermana i Cywi Lubetkin, że oni nie planowali, że planowali wszyscy, że zginą, prawda? Raczej nie brali pod uwagę tego, że ktoś może przeżyć. Jednak w trakcie powstania oczywiście byli oni, znalazło się dla nich miejsce w rozmaitych schronach i bojowcy byli we wszystkich schronach właściwie przyjmowani i stanowili też niezwykle istotne źródło informacji dla ludności, która się w tych schronach ukrywała, więc gdziekolwiek się pojawili, to byli do schronów przyjmowani. No i sam schron na ulicy Miłej 18, o którym na pewno wszyscy wiedzą, to przecież nie był schron przygotowany przez żołd, tylko to był tak zwany bunkier szmuglerów i złodziei, który był przygotowywany, bardzo, bardzo solidny bunkier, ogromny, dobrze wyposażony właśnie przez środowisko szmuglerów warszawskiego getta. To był schron, który miał 6 zamaskowanych wyjść i w momencie, kiedy został wykryty, to Niemcy obstawili 5 wyjść, a tym 6, którego nie znali albo o którym nie wiedzieli, kilka osób uciekło, między innymi właśnie Cywia Lubetkin, która się w tym schronie znajdowała. No ale wyprzedzam trochę czas, bo dopiero 19 kwietnia jest i właśnie wtedy, kiedy zbliża się Pesach, a nocą z 18 na 19 wystawione czujki informują, że getto zostaje otoczone i ludność cywilna zostaje poinformowana, że coś się w getcie będzie działo i że trzeba schować się w bunkrach i kryjówkach. I ludzie się chowają. No i jak wiadomo, 19 kwietnia Niemcy wkraczają do getta, rozpoczynają się walki, ludność cywilna siedzi w bunkrach, bojowcy stawiają opór, walczą, Niemcy giną, wycofują się, po południu przychodzą drugi raz. I ta pierwsza noc, wieczór, kiedy nie ma już Niemców w getcie, ludzie wychodzą z tych kryjówek i właściwie jest taki nastrój euforii pewnej, porównywalny pewnie z pierwszymi dniami sierpnia 1944 roku albo z momentem na początku wojny 3 września, kiedy Anglia i Francja wypowiedziały wojnę i kiedy Polacy myśleli, że właśnie do tej wojny de facto może nie dojdzie albo szybko ją wygramy. Więc ten nastrój w wielu relacjach i wspomnieniach jest udokumentowany, że właśnie ta pierwsza noc to jest rzeczywiście taka noc wolności. No ale to niestety szybko mija i następnego dnia zaczynają się dalsze walki. Ludzie siedzą w bunkrach i to życie w bunkrach z dnia na dzień się staje coraz trudniejsze. To znaczy jest duszno, jest ciasno. Ludzie, którzy nie mieli bunkrów albo które zostają zniszczone, szukają miejsca w innych bunkrach. Ci z tych tak zwanych właśnie górnych bunkrów usiłują się dostać i często się dostają do tych bunkrów lepiej ukrytych, lepiej zamaskowanych w piwnicach czy pod piwnicami. I wszystko to się musi odbywać też w ciszy, dlatego że Niemcy chodzą, szukają i te poszukiwania bunkrów się stają coraz bardziej nasilone z dnia na dzień. I po 3 dniach, kiedy Niemcy się orientują, że wszędzie są schowani ludzie, dochodzą do wniosku, że jedynym sposobem jest podpalenie domów. Co zresztą Sztrop zapisał w swoim raporcie 26 kwietnia. Napisał tak, cytuję, że jedyna i ostateczna metoda, aby tę hołotę i podludzi zmusić do ukazania się na powierzchni. To jest koniec cytatu. To jest właśnie podpalenie domów. I kiedy wykrywano taki bunkier, kiedy to najczęściej wrzucano na początku gaz i wtedy ludzie otumanieni i ogłuszeni musieli wyjść z bunkru, wychodzili stamtąd, no i oczywiście ograbieni na miejscu, częściowo niektórzy zamordowani, byli prowadzeni na Umschlagplatz.
z powstania w getcie warszawskim przez Umschlagplatz, jeszcze może powiem, że napisał w swoim raporcie Sztrop, że wyciągnął z bunkrów i zlikwidował 56 000 Żydów. Czyli tak jak mówiłam na początku, około 50 000 cywilów jest wówczas w getcie. Te liczby są oczywiście szacunkowe, nie wiadomo dokładnie ilu ludzi było. W getcie nie było wtedy żadnego wydziału statystyki ani nikogo, kto by liczył. Natomiast wiadomo, że sporo osób przyszło do getta z aryjskiej strony, dlatego że było święto Pesach i po prostu ci, którzy już mieli jakieś miejsce po aryjskiej stronie i tam mieszkali, to chcieli przyjść do święta, do rodziny, jeżeli jeszcze ją mieli, albo do bliskich czy znajomych. I o tych przybyszach z aryjskiej strony się w wielu relacjach mówi, że właśnie oni byli tacy najbardziej zdezorientowani, bo ich to powstanie w getcie zatrzymało, nie mogli już stamtąd wyjść. Byli też z kolei ludzie, którzy mieli już wyjść na aryjską stronę, ale nie zdążyli, tak jak na przykład z Symchabinem Motyl, którego cytowałam, a który miał już wynajęte mieszkanie po stronie aryjskiej, ale został w getcie do ostatniej chwili, bo miał bardzo mało pieniędzy i po prostu dorabiał sobie w ten sposób, że przemycał z getta bagaże ludzi, którzy chcieli wyjść. Miał taką spółkę z Polakiem, zarabianie pieniędzy polegało na tym, że on wynosił ludziom rzeczy. I każdy dzień jego pozostania w getcie miał dla niego znaczenie, bo on po prostu gromadził w ten sposób fundusze, żeby potem się utrzymać po stronie aryjskiej. I właśnie powstanie go w getcie zatrzymało. Potem uciekł z pociągu i do obozu i udało mu się przeżyć. No więc jest te 56 000, 50 powiedzmy, które jest w getcie w czasie powstania. Na terenie getta ginie około 10 000, zostało rozstrzelanych albo zginęło w walce, albo na skutek pożarów, albo zaczadzonych, zamordowanych na miejscu, ugotowanych w bunkrach, uduszonych. To jest te 10 000 osób. Ich zwłoki albo zalegają ulice i piwnice getta, albo zostają palone na takim stosie, dokładnie tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na Zamenhofa 19, na podwórzu tego budynku, który wtedy wyglądał inaczej niż dzisiejsze Muzeum Polin, ale na podwórzu tego budynku były takie stosy ciał i tam przyprowadzano ludzi, część z tych wyciągniętych z bunkrów, którzy nie zostali odesłani na Umschlagplatz, to po prostu tutaj też rozstrzeliwano i od razu ich ciała palono. I mamy taką relację bardzo poruszającą we wspomnieniach Mietka Pachtera, który obserwował to ukryty w jakimś budynku, obserwował po prostu, jak wyglądało to przyprowadzanie ludzi na teren koszar wołyńskich, czyli właśnie tego budynku, rozstrzeliwanie i palenie na stosie tych ciał. Sam Mietek był w bunkrze na Szczęśliwej i też opisuje bardzo, bardzo dokładnie w swoich niezwykłych, fantastycznie napisanych, rewelacyjnych wspomnieniach pisanych tuż po wojnie. Opisuje życie ludności cywilnej w bunkrze, rozmaite napięcia, strach, który tam jest wyczuwalny, po prostu reakcje ludzi na ten strach przed śmiercią. To, jak z dnia na dzień topnieją zapasy, jak coraz więcej ludzi z innych bunkrów spalonych przychodzi, jak właśnie robi się coraz większy tłok, jak coraz trudniej jest opanować, jak coraz trudniej jest nakarmić wszystkich i jak coraz trudniej jest opanować napięcie, które w tym bunkrze narasta. I ta różnica między dniem a nocą, te dnie, kiedy oni muszą stłoczeni, leżąc z pokotem na ziemi albo na jakichś materacach częściowo, zachowywać absolutną ciszę, wiedząc, że Niemcy są nad ich głowami, że opukują mury, szukając odgłosu, gdzie mogą być ukryci ludzie, że każdy głośniejszy odgłos może ich zgubić,
krzyk dziecka. Prawda? Zdarzały się takie wypadki, że dziecko mogło wydać cały schron. Leon Nyberg pisze w swoich wspomnieniach, Leon Nyberg, o którym będę jeszcze więcej mówić, że w schronie na ulicy Nalewki 14 żona Weinberga w nocy z 21 na 22 kwietnia urodziła dziecko. I dalej pisze tak, cytuję. Współmieszkańcy schronu, bojąc się, że płacz dziecka może naprowadzić Niemców na ich ślad, postanowili wraz ze znajdującym się wśród nich lekarzem otruć niemowlę. Matka dostała ataku histerii. Ludzie musieli ją odizolować, związać i zatkać usta, aby nie krzyczała. No więc tak, więc Żydzi wywiezieni częściowo zamordowani na miejscu, około 10 000, około 5 000 wywieziono do Treblinki. Treblinka już wtedy po wizycie Himmlera w marcu 1943 roku właściwie przestała funkcjonować jako obóz zagłady i teraz się zajmowano tam zacieraniem śladów i paleniem ciał wykopanych z masowych grobów, więc już przyjmowano tam bardzo niewiele nowych transportów i to jest to jeden z powodów, dla których cywile z warszawskiego getta pojechali do innych obozów, a nie do Treblinki. Około 20 000 do obozu w Majdanku, gdzie część zginęła na miejscu, a inni zostali do innych obozów rozesłani. Dzięki temu część przeżyła inne obozy. Część została wywieziona do obozu w Trawnikach i Poniatowej, to były 2 obozy pracy. I zginęli w czasie akcji Erntefest w listopadzie 1943 roku. I około 1000 jeszcze do innych obozów, na przykład do obozu pracy w Budzyniu, gdzie wielu spośród tego 1000 osób przeżyło. No i teraz może przejdę do prezentacji, bo chciałabym drugą część wykładu poświęcić tym ludziom, którzy zostali w getcie, nie tylko byli w bunkrach, ale zostali w getcie jeszcze później, dlatego że kiedy 16 maja uważamy to za taką symboliczną datę, która jest końcem powstania w getcie warszawskim, kiedy wysadzono Wielką Synagogę nad Łomackim i generał Sztrop napisał, że żydowska dzielnica w Warszawie już nie istnieje, to w getcie pozostawało jeszcze bardzo, bardzo wielu ludzi. Nie wiem ilu, kilkuset, na pewno co najmniej kilkuset jeszcze było w getcie. I ich losy tak zwanych gruzowców są właściwie bardzo mało znane i bardzo mało o nich wiemy. I starałyśmy się z Zuzanną Sznep-Kołacz trochę o nich opowiedzieć na naszej wystawie. I troszkę o nich wiemy, ponieważ kilka osób z nich napisało jakieś wspomnienia, o innych są informacje w cudzych relacjach, więc o kilku takich osobach chciałabym powiedzieć trochę więcej. Pierwszą z nich jest inżynier Baruch Goldman, to jest on, który był inżynierem, jak sam tytuł wskazuje, i który był jednym z budowniczych schronów w getcie warszawskim i złożył relacje w archiwum Bermana. To jest archiwum ZKN-u, Żydowskiego Komitetu Narodowego, które pomagało ukrywającym się, nie archiwum pomagało, tylko ZKN, pomagał ukrywającym się po stronie aryjskiej Żydom i Berman, Adolf Berman i jego żona Basia Berman prosili ludzi, którzy się ukrywali po aryjskiej stronie, żeby pisali wspomnienia i starali się zachować te wspomnienia i relacje. Oczywiście część z tego potem przepadła w czasie powstania warszawskiego, ale trochę się zachowało. W tej chwili to bardzo ciekawe, ważne i mało stosunkowo znane archiwum się znajduje w Kibucu Bohaterów Getta w Izraelu. Jest dostępne w całości online, także można już wygodnie z niego korzystać, co przez lata nie było takie łatwe. No i właśnie relacja inżyniera Barucha Goldmana się w tym archiwum znajduje i on opisywał
dokładnie bunkier, którego był konstruktorem i który znajdował się na terenie tak zwanego szopu szczotkarzy, czyli Świętojerska, w takim kwadracie ulic, Świętojerska, Wałowa. Obecnie to jest Plac Krasińskich, obecnie to jest Ogród Krasińskich właściwie. I tutaj jest lokalizacja tego bunkra przez Senna Kolektyw. Tam jest jedno z tych upamiętnień, które z okazji rocznicy są zrobione właśnie w miejscach kilku bunkrów. Inżynier Goldman się opisywał w swojej relacji, że początkowo tam właśnie na terenie getta szczotkarzy, na terenie szopu szczotkarzy funkcjonował wieczorami taki rodzaj giełdy, że wychodzą ci rozmaici gruzowcy z różnych swoich kryjówek, spotykają się, wymieniają informacje, dzielą się tym, co mają i pisał, że, cytuję, w razie konieczności spotykamy się na giełdzie. Poszukiwane są zwłaszcza papierosy, zapałki i świece. Artykułów żywnościowych na ogół nie brak. Brak natomiast wody do picia. Wszystkie dostępne źródła wody zostały zniszczone. Sieć wodociągowa zamknięta. Lokalne źródła i studnie zatrute siarkowodorem lub innymi truciznami. Zdemolowane lub zasypane. Jeszcze nie wspomniałam o tym, że Niemcy już w czasie powstania zamknęli sieć wodociągową, także nie było dostępu do wody. Oczywiście w niektórych bunkrach były wykopane studnie, także był własny dostęp do wody, co się okazywało bardzo ważne. I Goldman pisze, że na początku na tej giełdzie było około 500 osób. To jest właściwie chyba jedyna taka szacunkowa liczba, którą znalazłam w źródłach. I stopniowo ich jest coraz mniej. On jest w getcie do lipca. Na początku lipca przychodzą kanałami, czyli właściwie 2 miesiące po upadku powstania. Na początku lipca przychodzą kanałami Polacy, którzy przynoszą im, sprzedają im chleb i proponują, że mogą wyprowadzić kilka osób. Cena była 15 000 od głowy i Goldman wszystko miał przy sobie 20 000, ale był tam drugi znajomy, pan Grossman, który miał więcej pieniędzy i założył za niego, czy dał mu po prostu te pieniądze. I Goldman z bratem i jeszcze kilka osób zostało tego wieczoru z getta wyprowadzonych. Goldman pisze, że załatwiliśmy sprawę w 2 minuty, byle prędzej, byle wyjść. I właściwie nie wiemy, co się z nim stało. Jest tylko dopisek w archiwum Bermana, informacja przy tej jego relacji, że zginął w nieznanych okolicznościach. Także to jest jeden z tych naszych gruzowców. Następny to jest Leon Najberg, którego cytowałam i który był takim młodym, dynamicznym, odważnym chłopakiem. I ukrywał się bardzo blisko Goldmana, też na terenie szopu szczotkarzy przy Świętojerskiej 38. On się ukrywał w różnych miejscach, ale jedno z nich to było właśnie tam. I pisał po aryjskiej stronie wspomnienia, które przepadły w czasie Powstania Warszawskiego. On je potem zaraz po wojnie odtworzył. I to jest jedna z bardziej znanych relacji, chyba też taka jedyna relacja gruzowca, która jest powszechnie znana. On opisuje właściwie dzień po dniu cały ten okres ukrywania się w gruzach getta. I on się ukrywa do września, więc dłużej niż Goldman. I te jego opisy takiego opustoszałego getta, tutaj jest mapa, gdzie on się ukrywał. Są bardzo poruszające opisy tego, jak przebiega właściwie też całe to zniszczenie, ta cała destrukcja tego i tej wspólnoty, która tam jest, tej grupy, która się staje coraz mniej liczna w tym opustoszałym mieście. I jak panuje coraz większy głód. On na przykład zacytuję taki fragment jego wspomnień.
Wokół nas panowała grobowa cisza, przerywana co rano przemarszem oddziału szperaczy udających się na akcje na terenie getta centralnego lub na teren szczotkarzy. Wokół, jak okiem sięgnąć, widać było setki sterczących kominów, kontury byłych domów, zwały gruzu. Od czasu do czasu uszu naszych dobiegały kanonady strzałów. Oddziały szperaczy codziennie przychodziły, burząc już nakryte w swoim czasie schrony i tunele. Od czasu do czasu udawało się zabrać z tego terenu po kilku złapanych Żydów. Niemcy od lipca, kiedy już ostygły mury getta i pożary się skończyły, to od lipca Niemcy zaczęli porządkować teren getta i w tym celu przywieziono do obozu na Gęsie z Buchenwaldu, a później z Oświęcimia więźniów Żydów. Starano się, żeby to nie byli Żydzi polscy, żeby nie mogli nawiązać kontaktu z ludnością miejscową. I też więźniów Pawiaka wykorzystywano do tego, po prostu sprzątali getto. W niemieckich planach była budowa parku na tym terenie i trzeba było rozebrać te gruzy, trzeba było wydobyć to, co jeszcze się nadawało do użycia jako materiały wtórne, metale i tak dalej. I po prostu rozbierano te gruzy i czasem właśnie ci szperacze, ci którzy przychodzili, to znajdowali Żydów, których wyłapywano. Przychodzili też na teren getta oczywiście indywidualni poszukiwacze skarbów, nie tylko ci zorganizowani przez Niemców. Oni się jeszcze pojawią, bo losy przynajmniej 2 grup z tych gruzowców były związane z tymi indywidualnymi szperaczami. No więc do końca września Najberg jest na terenie getta. Coraz trudniej jest im znaleźć żywność. Oni w ciągu dnia oczywiście siedzą schowani, ukryci, zachowując się cicho, dopóki tam pracują te ekipy poszukiwawcze, a nocami się wyprawiają na poszukiwanie w niewykrytych jeszcze bunkrach albo wykrytych, ale nie dość dokładnie spenetrowanych. Poszukują zapasów żywności i tego, co mogliby wykorzystać, bo oczywiście są coraz bardziej głodni i coraz bardziej nie mają nic do jedzenia. Pod koniec września z grupy 45 osób pozostają tylko 4, pozostali już zginęli i wtedy 3 z nich decyduje się wyjść na aryjską stronę. Oni mają broń, bo Najberg, zapomniałam powiedzieć, że Najberg należał do takiej grupy bojowców niezorganizowanych. Sami stworzyli właściwie taką grupę, która zdobyła gdzieś broń i która postawiła sobie za cel właśnie ochronę tych Żydów, którzy jeszcze pozostali na terenie getta. Więc mają broń i z tą bronią w ręku, podstawiwszy drabinę przy ulicy, od strony ulicy Bonifraterskiej do muru getta, przechodzą tuż przed godziną policyjną na stronę aryjską we trójkę. Wita ich po stronie aryjskiej. Przechodnie witają ich słowami: znów szczury uciekły z getta. No ale ponieważ, może dlatego, że oni mieli w ręku broń, to nic im się nie stało. Jakie były losy tych 2 towarzyszy Najberga, czyli Lejzora Szerszenia i Czarnoczapki, nie wiem. Natomiast on sam przeżył wojnę i wyjechał po wojnie do Izraela i 3 jego dzieci przyjechała w tym tygodniu na wernisaż wystawy. Pod koniec września, a dokładnie 23, wyszła ze schronu przy ulicy Muranowskiej 54 także Krystyna Budnicka, która na pewno już wszyscy Państwo ją doskonale znają. Ona jest bohaterką, jedną z bohaterek naszej wystawy i mieszka do dzisiaj w Warszawie i była obecna, brała udział w wielu rozmaitych uroczystościach związanych z rocznicą powstania w getcie. Ona się znajdowała tutaj, to jest budynek na rogu Muranowskiej 54, nazywała się wówczas Hena Kuczer i to był bunkier przygotowany przez jej braci, w którym się ukrywało około 40 osób. To były 2 pomieszczenia wykopane pod piwnicami budynku. W jednym była kuchnia, w której zgromadzono zapasy, a w drugim
były prycze, rzeczy tych mieszkańców przyszłych bunkra i wielką rzeczą, znaczy, która de facto uratowała im życie, a która nie była tak częsta przy budowie bunkrów, czy właściwie w ogóle nie słyszałam o żadnym innym bunkrze w ten sposób zbudowanym, że ten bunkier miał połączenie z siecią kanalizacyjną, z kanałami miejskimi, które przebiegały ulicą, no nieopodal przebiegała sieć kanałów i oni do tych kanałów mieli wykopany taki dodatkowy tunel i w momencie, kiedy Niemcy podpalili dom, to oni i zrobiło się w bunkrze strasznie gorąco, oni mogli się uciekać i mogli się chować w tym kanale, tam się trochę ochładzali. Oczywiście Krysia opowiadała, jak w tym kanale też było dosyć strasznie, bo tam płyną trupy, w tym kanałem jest szczury, no jest jak to w kanale, prawda? Możemy sobie wyobrazić, jak wyglądają miejskie ścieki. Więc częściowo w tym kanale, częściowo w bunkrze, ochładzając się w kanale, potem wracając do bunkra, przetrwali sam okres powstania i po powstaniu zostaje w tym bunkrze kilkanaście osób. Niestety w czasie pożaru zawala im się kuchnia, czyli tracą większość zapasów, ale podobnie jak i inni gruzowcy radzą sobie w ten sposób, że nocami wychodzą szukać w okolicy jedzenia i resztek pozostałych w innych, częściowo zrujnowanych, a częściowo zachowanych bunkrach i przez miesiące coś tam znajdują i te wyprawy nocne w poszukiwaniu jedzenia przynoszą jakieś efekty. Oczywiście jest głód i z tego, co się uda znaleźć, to się najwyżej jakąś zupę da ugotować z jakimś zbożem, co nie może być sycące. I Krysia wspomina zresztą wielokrotnie, opowiadając o tym swoim pobycie w bunkrze, że ona tego właściwie nie pamięta, że to był dla niej taki okres letargu, że ona właściwie albo spała, albo czekała, kiedy coś do jedzenia będzie. Ale ta grupa ludzi, brat Krysi, starszy brat Rafał Kuczer, miał kontakty z Zuckermanem, znali się jeszcze z okresu getta i chcąc się ratować, postanawia Rafał, że nawiążą kontakty z podziemiem żydowskim i wysyłają kurierów na aryjską stronę. Najpierw wychodzi 2 chłopców w połowie lipca, ale nie udaje się, oni nie wracają, nie przysyłają żadnej wiadomości. Dochodzą do wniosku ci pozostali mieszkańcy bunkra, że oni musieli zginąć, że coś się z nimi stało, że nie udało im się żadnej akcji ratunkowej podjąć. I 20 sierpnia wysyłają kolejnych emisariuszy, tym razem 2 dziewczyny wychodzą z getta i im się udaje nawiązać kontakt z ZKN-em, z Zuckermanem i zaczyna się organizować akcja ratunkowa. Przede wszystkim przychodzą i przynoszą im jedzenie do tego bunkra. Przychodzi Józek Wiesenberg i przynosi plecak pełen sucharów i jedzenia i zabierają Rafała Kuczera, który jest wówczas ciężko chory i trzeba go z tego bunkra ewakuować. I od tego sierpnia, czy tam powiedzmy to już jest początek września, kiedy ta ekipa jest w stanie do tego bunkra przyjść, no zaczynają myśleć, jak ich wyciągnąć i organizują tą akcję, ale w międzyczasie następuje taka sytuacja, że ten bunkier zostaje odkryty przez 2 Polaków, którzy właśnie na własną rękę przeszukują ruiny getta w poszukiwaniu skarbów i inny z braci Krysi wychodzi im na spotkanie i ci Polacy im mówią, że przyniosą im chleb, że przyjdą i że przyniosą im chleb. No i rzeczywiście tylko że oni mają przygotować pieniądze i ci Żydzi im zapłacą, a ci im przyniosą chleb. No i nie wiem, tam w niektórych relacjach jest informacja, że to było następnego dnia, w niektórych, że po kilku godzinach. W każdym razie wracają ci Polacy. 2 spośród tych Żydów, którzy jeszcze zostali, kilkunastu ciągle, którzy jeszcze zostali w tym bunkrze, wychodzi się z nimi spotkać i zostają zamordowani. A pozostali Żydzi się w tym czasie schowali do
do kanału. Bunkier został splądrowany, no ale oni już wiedzą, że nie mogą do tego bunkra wrócić, że skoro już został splądrowany i tych 2 mężczyzn zostało zabitych, no to muszą już szukać teraz ratunku i próbować się wydostać na aryjską stronę. No i krążą po tych kanałach, bo ten starszy brat Krysi, Rafał, który był takim liderem tej grupy i znał te wszystkie drogi przez kanały i jakby umiałby ich wyprowadzić, no to jego już w tym bunkrze nie ma. Jej młodszy brat, 13-letni, który kręcił się przy tym starszym bracie i który znał tą drogę częściowo, usiłuje ich stamtąd wyprowadzić. I kiedy dochodzą do, to jest ich droga kanałami właśnie od tego bunkra do wyjścia, dochodzą do tego włazu przy ulicy Młocińskiej, to się okazało, że on jest zalutowany i że nie można tamtędy wyjść. I rodzice Krysi, którzy już są bardzo osłabieni, nie mają siły iść dalej, zostają pod tym włazem, mówią, że już nigdzie dalej nie pójdą. I żeby ich nie zostawiać samych, jej starsza siostra Pola, 20-letnia, też zostaje tam z rodzicami. I jeszcze jedna kobieta spośród tych mieszkańców bunkra, pani Gesundheit, która była chora na gruźlicę kości, to ona też tam pod tym włazem zostaje. No i oczywiście zostają tam na zawsze. Już nigdy nikt ich stamtąd nie był w stanie potem uratować. A pozostali przechodzą takim burzowym kanałem z dużym prądem do następnego włazu i zostają wyciągnięci stamtąd na powierzchnię. I większość z nich później w rozmaitych okolicznościach ginie po aryjskiej stronie. Część wydana przez Polaków i zabita przez Niemców. Ten brat Krysi, ten 13-letni, chyba się musiał w kanałach zarazić jakąś sepsą albo czymś, bo on po prostu umiera po kilku dniach. I z całej tej grupy przeżywa Krysia i jej bratowa, przeżywa jeden z Wiesenbergów, to była też duża rodzina w tym bunkrze, 5-osobowa, jeden z nich przeżywa, Józek Wiesenberg, zresztą właśnie syn jego Uri też był jednym z gości na wernisażu wystawy. Przyjechał tutaj i jeszcze przeżywa pani Gutfreund z 2 córkami. One po wojnie się wszyscy rozjeżdżają po świecie, częściowo do Izraela, częściowo do Francji, a Krysia zostaje i mieszka do dzisiaj w Warszawie. Kolejną osobą, która się ukrywa, a tu jest jeszcze raz ta droga tymi kanałami naniesiona na współczesne ulice Warszawy. Jak to wyglądało. Kolejną osobą, bohaterką też naszej wystawy i też osobą, której córka była na wernisażu, przyjechała z Brazylii. To jest Stella Fidelzeit. I to jest osoba, która też napisała relację i to bardzo, bardzo wczesną, w 1947 roku się ukazała w prasie jej relacja która się nazywa zresztą Pozostałam w gruzach i która była opublikowana. I także jej losy też były znane. Ona była, jak ułożyłam w takiej kolejności, im dłużej byli w getcie. Ona jest w getcie do końca listopada 1943 roku. Straciła męża na Majdanku, tu jest jego zdjęcie. Dr Salomon Świeca popełnił samobójstwo przywieziony na Majdanek. Ona w czasie powstania w getcie warszawskim. Ona jest w Warszawie i przy ulicy Wołyńskiej. Oni mieszkali, on był lekarzem, oni mieszkali w takim laboratorium przy ostatnim laboratorium gminy przy ulicy Wołyńskiej 6, więc jej historia się wokół tej ulicy Wołyńskiej toczy. Ona ukrywa się po powstaniu z taką grupą ludzi trochę przypadkowych, których wcześniej nie znała. Po prostu uciekając z kolejnych wykrytych schronów, znajduje się w kolejnym schronie, potem w kolejnym i w końcu się jakby zaczepia z taką grupą ludzi i razem znajdują taki schron przy ulicy Wołyńskiej 11. To jest zresztą tutaj niedaleko, teraz to jest jeden z tych schronów, który jest upamiętniony i można to zobaczyć dokładnie to miejsce, w którym on się znajdował. Teraz to jest na rogu między Karmelicką a Lewartowskiego. I oni w tym schronie
już tam w czerwcu do niego dotarli, jako do takiego, postanowili, że to będzie ten ich trudno powiedzieć dom, ale że to będzie to miejsce, w którym oni się urządzą. To był solidny schron, właśnie też ze studnią, 4 piwnice przygotowane do dłuższego funkcjonowania. I życie toczą takie jak inni gruzowcy, to znaczy nocami wychodzą szukać jedzenia, w ciągu dnia zachowują ciszę, usiłują się przespać. Kobiety gotują, mężczyźni wychodzą na poszukiwania właśnie, żeby odkryć, co jeszcze można znaleźć. Stella ma pecha, bo okazuje się, że jest w ciąży. I ponieważ tam było bardzo wąskie wejście do tego schronu, ona po jakimś czasie już nie jest w stanie z tego schronu wychodzić i poszukiwać jedzenia, a ponieważ jest bez partnera, inne pozostałe osoby w tym schronie to są pary, to ona nie ma właściwie nikogo, kto by się nią opiekował i zaczyna być takim balastem dla tej grupy. To jest jeden z powodów, dla których ona jakby tam źle funkcjonuje, a drugi jest taki, że ona nie zna jidysz, a to ci jej towarzysze to przeważnie mówią w jidysz, a ona jest mocno zasymilowanej rodziny i nie jest w stanie się z nimi porozumieć, więc w jej wspomnieniach też jest bardzo, znaczy opisane jest całe to funkcjonowanie, jak ta grupa, jak ta funkcjonuje i nie funkcjonuje, jakie są konflikty, jakie są napięcia, jak trudno jest w takiej przypadkowo zgromadzonej 12, bo ich jest 12, zorganizować to życie codzienne. No niemniej w listopadzie ona rodzi dziecko, synka Piotrusia, zwanego również Bunkierkiem, który umiera po kilku dniach. Ona nie jest w stanie go karmić, usiłuje go jakąś wodą słodzoną karmić, ale oczywiście to jest niemożliwe, żeby dziecko się zachowało w takich warunkach. No i dziecko umiera. I oni postanawiają wyjść. I wychodzą w listopadzie 1943 roku, czyli to jest 7 miesięcy po powstaniu. I ona wychodzi z taką drugą kobietą, Hanełę, oni się rozpraszają. Tam 7 osób wychodzi spośród tej 12. Ktoś umiera wcześniej już w tym bunkrze i losy tych pozostałych nie są znane, ale znalazłam właśnie w archiwum Bermana taką informację, która może znaczy jestem prawie pewna, że nawiązuje do tej grupy. Jest tu mowa o 7 osobach z ruin, które wyszły i z którymi nie ma, których od stycznia nikt nie widział i że pozostały tylko 2 osoby, a inne zginęły. Z tego wnioskuję, że te 2 osoby, które pozostały, to jest właśnie Stella czy Stefa Fiedelzeit i Hanełę. One przeżyły wojnę, z tym, że losy tej Hanełę są zupełnie nieznane. Nie wiadomo, co się z nią dalej działo. A Stefa studiowała po wojnie w szkole filmowej, mieszkała w Łodzi. W 50 roku wyjechała do Izraela, gdzie poznała swojego drugiego męża i wyjechała do Brazylii. I ma jedną, już nie żyje, Stella już nie żyje, ale jej córka Annette właśnie przyjechała na wystawę. No i jeszcze 2 osoby, o których już powiem krótko, żeby Państwa nie zanudzać. To jest Pawiak i jak wspominałam, ruiny getta sprzątano i od czasu do czasu znajdowano tam ludzi i między innymi w grudniu, w połowie grudnia, czyli to już jest 8 miesięcy po powstaniu, więźniowie Pawiaka sprzątający gruzy znaleźli w nich żywą dziewczynę. Ona się nazywała Helena Szylkret i miała poparzone nogi, nie mogła chodzić. W czasie powstania spadła na nią belka z płonącego domu. Nad tym bunkrem zawalił się dom i po prostu któraś z belek tak spadła, że jej przygniotła nogi. Ona była poparzona, nie mogła chodzić. Pozostali zostali wyciągnięci, czy też uciekli z tego bunkra. Ona została tam sama. Miała 15 lat. Miała do dyspozycji wodę, tam był jakiś dostęp do wody w tym bunkrze i miała 2 worki
2 worki żyta i przez te 8 miesięcy oczywiście nie żyta, tylko mąkę, miała 2 worki mąki i kaszy jęczmiennej. Nie rozpalała ognia, także, bo się bała oczywiście, żeby nie naprowadzić nikogo na swój ślad. Nie wiem, czy byłaby w stanie. I w grudniu, kiedy ją ci więźniowie Pawiaka znaleźli, postanowili się nią zaopiekować i zaczęli jej przynosić, dokarmiać ją jakoś. Ona miała na sobie w ogóle jakieś resztki zbutwiałej odzieży. Już była skrajnie wyczerpana. I po kilku dniach oczywiście niemiecki strażnik czy wachmeister, który nadzorował tą ekipę więźniów, zorientował się, że coś się tam dzieje i wyciągnęli tą Helenę z tych gruzów i zawieźli ją na Pawiak. Nawet jej odnalezienie i jej przywiezienie na Pawiak wywołało takie pewne poruszenie i zainteresowanie. Niemcy się nią zainteresowali, zabrali ją na szuchę, na przesłuchania, nawet zabrali ją Niemcy na wizję lokalną, zawieźli ją, żeby pokazała, gdzie to było, gdzie się ukrywała, jak przetrwała. Odkarmiono ją, dostawała zastrzyki witaminowe i mamy relację więźniarki, która była razem z nią w jednej celi na Pawiaku, że ona była taką... No wszyscy się nią interesowali i jakby te więźniarki miały nadzieję, że skoro już zaczęto się nią opiekować, dostała ubranie, patronat nad więźniami zapewnił jej nowe ubranie, że ona pójdzie do pracy razem z innymi więźniarkami i będzie traktowana tak jak inne więźniarki. Ale niestety Niemcy zadecydowali inaczej. I 8 stycznia ona razem z grupą Żydów, były takie grupy, które cyklicznie wyłapywano po aryjskiej stronie i były cyklicznie rozstrzeliwane na Pawiaku co kilka dni albo kilkanaście, albo codziennie, zależy od tego, ilu ich było. Ona razem z taką grupą Żydów została 8 stycznia rozstrzelana w ruinach getta. No i ostatnia osoba, ostatni nasz gruzowiec, to jest Dawid Białogród, który 8 stycznia, wtedy kiedy Helena zostaje rozstrzelana, jeszcze się znajduje na terenie getta. To jest fryzjer, warszawski fryzjer, bardzo dynamiczny, fajny, taki samodzielny, odważny, który bardzo ciekawą relację złożył w archiwum Spielberga i tam opowiada o swoich losach. Niestety nie dość dokładnie zostaje zapytany, czego bardzo żałuję, bo przez to nam wiele szczegółów umyka, nikt go nie zapytał o różne rzeczy, także, ale i tak to, co mówi, to, co opowiada, jest bardzo ciekawe. On miał żonę i córkę i jak się zorientował, że w warszawskim getcie będzie ciężko i głodno, to w 1941 roku uciekł na prowincję. Zdarzało się, że z warszawskiego getta Żydzi uciekali w poszukiwaniu możliwości lepszego jedzenia i w ogóle jakiegoś przetrwania. I on gdzieś w okolicach Bychawy się znalazł, tam miał rodzinę, czy żona miała jakiegoś kuzyna. I tam gdzieś w takich wiejskich gettach mniejszych jako fryzjer pracował i przetrwali tam do okresu wysiedleń. Żona z córką zostały wtedy złapane i zabite, a on, nie bardzo mając co ze sobą zrobić, wrócił do Warszawy. I w 1942 roku się znalazł na jesieni znowuż w Warszawie, w getcie. I tutaj zamieszkał na Nalewkach 37 i przygotował razem z mieszkańcami domu bunkier, który został w czasie powstania wykryty. Oni zostali wyłapani z tego bunkra, a on jako młody, silny mężczyzna został razem z kilkoma innymi skierowany na ulicę Żelazną 103. Jeszcze o tym nie mówiłam, że Niemcy mieli taki system, że z tych wyłapanych Żydów zawsze zostawiali kilku i zmuszali ich do tego, robili z nich tak zwanych muzerów, czyli zdrajców, czyli takich Żydów, którzy chodzili po podwórkach i wołali: Żydzi, wychodźcie, już jest bezpiecznie, pojedziecie do pracy, nic się wam nie stanie. To byli zmuszeni przez Niemców do kolaboracji, jakby ta grupa Żydów. I nie wiem, czy ktoś się nabiera już w tych różnych relacjach z bunkrów, to wszyscy piszą, prawda? Wszyscy wiedzieli, że to jest na rozkaz Niemców i że nikt nie wierzył tym ludziom, którzy chodzili i wołali, żeby wychodzić. Nikt się na to nie nabierał. Niemniej oni byli skoszarowani na
ulicy Żelaznej 103 i tam właśnie to było, obiecywano im, że jak ci Żydzi wyjdą, to ci z kolei zachowają życie, albo że ich rodziny zachowają życie. No, takie standardowe kłamstwa. A potem ich wszystkich zamordowali chyba w połowie maja, tych wszystkich Żydów, którzy tam byli. W każdym razie ten Dawid Białogród został złapany też do tej grupy, ale kiedy Niemcy im kazali tam następnego dnia chodzić i wołać do tych Żydów, żeby wychodzili, to on uciekł, udało mu się uciec, schował się w jakiejś piwnicy pod trupami i tam chociaż go szukali, rozglądali się za nim, to go nie znaleźli. Więc jemu się udało uciec i potem się zabunkrował na Nalewkach 39. I już powstanie się skończyło, on sobie na tych Nalewkach 39 tutaj gdzieś jest. I z takich osób, które się gdzieś błąkały po getcie samotnie, 3 się przyłączyły do niego. To był mężczyzna w średnim wieku, młody hasycki chłopiec i młoda dziewczyna. I właśnie tutaj żałuję, że nikt nie zapytał tego Dawida, jak się ci ludzie nazywali, bo przecież oni spędzili potem kilka miesięcy razem, więc na pewno musieli coś opowiadać sobie nawzajem, ale niestety nie wiemy, jak się ta trójka, która się razem z nim ukrywała, nazywała. Więc oni mieli taką podwójną kryjówkę. I na tych Nalewkach 39 już, Niemcy ich wykryli któregoś dnia i zabili tego mężczyznę w średnim wieku, a tamta trójka uciekła. Więc został Dawid, młoda dziewczyna i młody hasycki chłopiec i oni się przenieśli na ulicę Gęsią 6-8. To jest teren szpitala, w którego podziemiach były bardzo dobrze przygotowane też piwnice, kryjówki i jeszcze wcześniej były tam zapasy, teraz już mocno splądrowane, ale jednak coś tam jeszcze do jedzenia oni znaleźli. I w ciągu dnia byli to był taki wypalony już dom, oni w ciągu dnia siedzieli na górze, obserwowali okolice, patrzyli, co się dzieje, gdzie są Niemcy, kto tam się kręci dookoła, a nocami schodzili na dół, gotowali sobie coś do jedzenia i usiłowali przetrwać. Bardzo ciekawa jest, jak wspominałam, ta relacja, bogata w szczegóły, oprócz tych brakujących imion, ale między innymi Dawid Białogród opowiada taką historię, jak oswoili 2 myszy, bo mieli myszy i mieli worek zboża i się z tymi myszami, tym zbożem dzielili. I jakim przeżyciem było dla nich to, kiedy jedna myszka się utopiła z kolei w wiadrze deszczówki, którą oni gromadzili sobie tam w tej górnej kryjówce. No niemniej 7 stycznia wykryli ich polscy poszukiwacze skarbów i powiedzieli im, że następnego dnia przyniosą im, to była sobota, powiedzieli im, że w poniedziałek przyniosą im chleb. I Dawid Białogród nie był tak naiwny jak bracia Krysi Budnickiej i zrozumiał od razu, że lepiej jest w tym momencie uciekać. I rzeczywiście 9 stycznia przestawili drabinę do muru i uciekli, z tym, że nie wszyscy, bo uciekł Dawid, który przeżył wojnę, ożenił się, miał 2 córki i wyjechał do Izraela i dziewczyna razem z nim wyszła z tego getta. Natomiast ten hasycki chłopak, którego imienia nie znamy, nie miał nikogo. Nie miał dokąd pójść. Nie było żadnego Polaka, który chciałby mu pomóc, jak możemy się domyślać. I on został na terenie getta. I to jest ostatnia osoba, ostatni gruzowiec warszawskiego getta, o którym wiem. To jest ten kilkunastoletni hasycki chłopiec, który gdzieś tam się błąkał, nie wiadomo jak długo, dopóki nie zginął. Dziękuję. Teraz mamy okazję zadać pytania. Pani profesor Engelking? Strasznie długo gadałam, nie? Nie, myślę, że nie wiem, ile tych pytań będzie, więc na wszelki wypadek będziemy zbierać po 3 pytania. Mamy w sumie na to wszystko pół godziny. O, super. Thank you very much.
for this. I'm here. Moving talk, and my question would be, when we talk about the Warsaw Ghetto uprising, then how would you assess or define the relation between the role of the few hundred fighters and the role of the many civilians who resisted through hiding, through disobeying? What was the relations between these two different ways of resistance? Czy jest kolejne pytanie? To może ja odpowiem, a w międzyczasie. Była bardzo ważna relacja między cywilami a grupami oporu. W szczególności myślę w tym okresie między jesienią 1942 roku a wybuchem powstania, bo wtedy się atmosfera w getcie zmieniła. I to, że grupy oporu mogły się przygotowywać do walki, że można było likwidować kolaborantów i że ta wola oporu była powszechna i że ludność cywilna jakby stała po stronie bojowców. Oni nie wiedzieli przecież, nie znali tych nazw. Mówiło się w getcie, że partia, że to jest partia, prawda? Że partia rządzi. Już Judenrat i tam wszelkie oficjalne władze, które jeszcze pozostały, właściwie jakieś nie odgrywały żadnej specjalnej roli. W getcie rzeczywiście wtedy rządzi partia. I to, że ludność cywilna się w jakiś sposób podporządkowuje rozkazom partii, ma ogromne znaczenie. To umożliwia przygotowanie do oporu. Przecież to przygotowania do walki też zajęły miesiące. To było przygotowywanie infrastruktury getta, wybijanie przejść między domami, organizowanie połączeń, tak żeby nie trzeba było wychodzić na ulicę, żeby można było strychami domów przechodzić i kontaktować się później ze sobą. W to wszystko ludność cywilna też jest jakoś zaangażowana, prawda? Niemcy nie wiedzą, że te przygotowania trwają. To jest zasługa ludności cywilnej, prawda? Która jest jakby po tej samej stronie. Oni są wszyscy po tej samej stronie. Oni są wszyscy przeciwko Niemcom, tylko mają różne możliwości działania i każda grupa w ramach tych swoich możliwości działa i w ramach swoich możliwości przygotowuje się do stawiania oporu, ale to jest jakoś współdziałanie. Proszę o następne pytania. I think it's me. Thank you so much for this fabulous lecture. I really appreciated how you spoke very soberly in the eye of the horror. Similarly to Tom, my question is about these people who know that they will very probably die, and then they make the call, will they still try to survive or will they give up? And I would be interested in your analytical call, what it makes in people that they still struggle, especially when the odds are so hard and when they are so exhausted, and when they give up. Because in a way, there's this assumption that people will always try to survive, but we know since Alexander Garbarini's book about Holocaust diaries that eventually it is really hard. And you have looked into the eye of the horror, and I would be really interested in your assessment. Thank you. Dlaczego walczyli o przetrwanie? Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że różne były powody, dla których się zdobywali na tak niesłychany wysiłek. Nie wiem, może mieli kogoś, dla kogo warto było żyć, może mieli jakichś bliskich, czy rodzinę, może mieli kogoś, komu chcieli o tym opowiedzieć. Może to była też po prostu taka wola życia, która determinowała do końca ich wysiłek. Poza tym nie znamy proporcji, nie wiemy przecież, ilu ludzi nie chciało żyć. Prawda? Ilu ludzi popełniło samobójstwo, czy poddało się w obliczu tych wszystkich trudności, których doświadczali. Mówię tutaj już chociażby tylko o powstaniu w getcie, czy później, prawda? Bo tutaj wspominałam, że mąż Steli Fidelzeit popełnił samobójstwo
dojechawszy do obozu na Majdanku. Różne były reakcje ludzi i trudno powiedzieć, która by... Nie podjęłabym się powiedzenia, że któraś była typowa, a któraś była nietypowa, albo nie wiem, powszechna, albo mniej powszechna. Były różne, były bardzo zróżnicowane i myślę, że w każdym wypadku to zależało od bardzo wielu zindywidualizowanych czynników. Myślę, że najlepiej na te pytania odpowiadają ocaleni, że trzeba ich pytać, co było co determinowało ich wolę przetrwania. Czyli najlepiej jest po prostu czytać relacje i słuchać rozmów. Thank you very much, Barbara, for your inspiring lecture. As usual, you look at history from below, from the point of views of individuals, and just teach us how to do it. Now, I want to continue Tom's questions. How do you explain the, let's say, cooperation of the same spirit of resistance of the underground and the Jewish population in Warsaw in contrast to other ghettos? For example, the Wittenberg Day in Wilno, the informing the Tsiganeria activist to the Gestapo, the delivering activist of Jewish underground in Sosnowiec to the Gestapo by Marin and following Marin and so on and so on. How do you explain this, let's say, irregular cooperation between the Jewish population and the underground in Warsaw, in contrast to other ghettos? Za mało znam realia, znaczy szczegóły funkcjonowania innych get, żebym mogła tutaj jakieś odpowiedzialne porównanie zrobić bez głębszego zaznajomienia się z sytuacją w gettach, które wymieniłeś, ale wydaje mi się, że Warszawa była o tyle specyficzna, że bardzo dużo ludzi zginęło w czasie pierwszego wysiedlenia, że bardzo się zmieniła struktura demograficzna getta, to znaczy zostali przede wszystkim młodzi ludzie, samotni, pozbawieni rodzin, nie było osób starszych, nie było dzieci, że była bardzo długa przerwa między tą akcją wysiedleńczą a kolejnymi, że było bardzo dynamiczne podziemie, które miało również kontakt z dobrze funkcjonującym polskim podziemiem po drugiej stronie muru. Myślę, że to też odgrywało swoją rolę, że polskie podziemie się zdecydowało pomóc i ten kontakt został nawiązany i że tu jakaś współpraca była. Myślę też, że to oczywiście nie była specyfika tylko Warszawy, to było we wszystkich gettach. To był ten specyficzny rodzaj gniewu, który w getcie po wysiedleniu funkcjonuje. To znaczy właśnie ci ludzie, którzy nie mieli siły i którzy byli apatyczni, to wielu z nich zginęło, a ci, którzy zostają, to są pełni gniewu i chcą się mścić i dużo jest złości w bardzo wielu relacjach i wspomnieniach dotyczących tego okresu po akcji jest właśnie ten gniew, ta potrzeba działania i jakiegoś rodzaju zemsty. Myślę zresztą, że to akurat ta warstwa emocjonalna nie jest specyficzna dla Warszawy, że to jest charakterystyczne dla wielu gett, szczególnie w momencie, kiedy wszyscy zaczynają rozumieć, co oznacza wywózka do obozów. Jeśli nikogo nie pominąłem, to ja sobie pozwolę zadać pytanie. Ostatnie? Dobrze. Chodzi mi o okres już po 16 maja, o którym mówiłaś. Czy w źródłach dotyczących gruzowców, pochodzących od gruzowców,
są jakieś wzmianki o starciach zbrojnych w getcie między ukrywającymi tam się jeszcze uzbrojonymi Żydami, a penetrującymi getto Niemcami. Bo takie wzmianki pojawiają się w prasie konspiracyjnej. One są mało konkretne, ale jeszcze w maju, czerwcu informacje o tym, że gdzieś w getcie rozlegają się strzały, znajdujemy w prasie konspiracyjnej. Czy coś więcej na ten temat da się powiedzieć? Więcej nie bardzo, bo te relacje dotyczące gruzowców są bardzo skąpe i właściwie jedyna osoba z bronią, o której ja wiem, to jest Leon Nyberg i ta jego grupa. No można się domyśleć, że im się te naboje bardzo szybko kończą i że tak naprawdę te walki nie mogą długo trwać, bo po prostu oni nie mają czym walczyć. Ale tak, on relacjonuje kilkakrotnie, że doszło do potyczek z Niemcami. Wiadomo, prawda, jak to mogło wyglądać. Natomiast te strzały, które słychać z getta, to nie muszą być tylko strzały Żydów, którzy ciągle jeszcze stawiają opór, ale to mogą być po prostu Niemcy, którzy rozstrzeliwują jakichś Żydów, których znaleźli, czy którzy uciekają, czy coś. Także prawda, to są strzały, które słychać z getta, a jak je interpretować, to już jest inna sprawa. Dziękuję bardzo. Tak? Dobrze, proszę bardzo. Ja chciałam zadać pytanie, zadam być może trochę nieprecyzyjnie, ale nie umiem bardzo precyzyjnie. To ja nieprecyzyjnie odpowiem. Tak. To czy pani się orientuje, jak w tej chwili mówi się o ludności, która nie walczyła w getcie warszawskim i ludności i tych bojowcach w Izraelu? Ja szczerze mówiąc dwukrotnie byłam w Izraelu i raz byłam nawet na akademii poświęconej, właśnie to było około 19 kwietnia i miałam takie niekomfortowe poczucie, że ci właśnie, o których pani tutaj teraz tak dużo mówiła i ci, którzy właściwie też są nawet ogromnymi bohaterami tego czasu, no tam byli zupełnie jakby pominięci. Nie wiem, to było wiele lat temu, więc może to się jakoś zmieniło. Czy są też jakieś wystawy, coś się o tych ludziach, którzy nie walczyli z bronią w ręku mówi, nie byli bojowcami. Myślę, że na to pytanie lepiej odpowiedzą nasi koledzy z Izraela, którzy tutaj są. Wydaje mi się, że ten wzrost zainteresowania ludnością cywilną, mam nadzieję, że dotyczy nie tylko Polski, a fakt, że się o tych ludziach wcześniej nie mówiło, nie jest specyficzny dla Izraela. Nigdzie się o nich nie mówiło. W Polsce też zawsze się mówiło o bojownikach, bohaterach, tych, którzy czytali Redutę Ordona i pana Wołodyjowskiego i co ich tak niezwykle zainspirowało do walki. Więc oni zawsze byli na pierwszym miejscu i jakby byli głównymi bohaterami tych wydarzeń. Mnie się wydaje, że ten wzrost zainteresowania ludnością cywilną to jest takie zjawisko, które możemy obserwować w ostatnich latach wszędzie. Nie wykluczałabym Izraela. Myślę, że tam też to się zmienia, ale nie wiem na pewno, nie wiem jak wyglądały w tym roku obchody Jom HaShoah. Ale wiem, że moi przyjaciele, którzy bez wątpienia byli ludnością cywilną w czasie powstania, brali udział też w tegorocznych obchodach i występowali w radio i w telewizji i w czasie głównych uroczystości. Więc myślę, że to się po prostu dzieje, że ta ludność cywilna zaczyna być bardziej widziana i też bardziej doceniana i bardziej rozumiana jako współuczestnicy oporu.